Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii, chociaż znajdujemy się dzisiaj w innym pomieszczeniu, w laboratorium wielkości nieelektrycznych, dlatego że tutaj znajduje się komora klimatyczna, która będzie bohaterem tego odcinka. Wykorzystam tą komorę do zbadania wpływu zmian temperatury na wskazania multimetrów. Zobaczymy, czy w jakiś sposób są one wrażliwe. No bo w końcu zdarza nam się pracować nie tylko w laboratorium, ale często gdzieś na zewnątrz, multimetrami przenośnymi, gdzie temperatura może być bardzo różna. Latem multimetry mogą się spokojnie nagrzać do 40-50 stopni na słońcu. Z kolei zimą mamy warunki minus 10, minus 15 stopni. Powstaje więc istotne pytanie, jak w tak szerokim zakresie zmian temperatur zachowują się multimetry, których używamy do naszej pracy. Czy nadal można wierzyć im wskazaniom w tak ekstremalnych, powiedzmy dla nich, temperaturach? Myślę, że bardzo ciekawy test. Nie znalazłem nigdzie w sieci takiego testu, ani na YouTubie. Jest to chyba pierwszy tego typu eksperyment. Zanim przejdziemy do filmu, dwa słowa do patronów. Zaglądajcie proszę na patronite.pl, dlatego że tam publikuję czasami dla Was różne materiały, a widzę, że nie zawsze wszyscy je jakby odczytują, więc zachęcam, żeby czasami tam zaglądać. Tymczasem zapraszam na film. Jakie multimetry będę badać i na jakie ich parametry temperaturowe należy zwrócić uwagę w specyfikacji? Jeżeli chodzi o parametry, to są takie dwa dla nas tutaj istotne. Zakres temperatury pracy oraz zakres temperatury, dla której obowiązuje podana w specyfikacji dokładność. Jaka jest tutaj relacja między nimi? Zazwyczaj zakres temperatury pracy jest stosunkowo szeroki, a dokładność jest podana dla konkretnej albo jednej temperatury, albo wąskiego zakresu zmian temperatury, zazwyczaj w okolicy 23 stopni. A więc możemy używać multimetrów w różnych warunkach, ale dokładność obowiązuje tylko dla małego, wąskiego zakresu i o tym należy pamiętać. Jeżeli pracujemy multimetrem poza tym wąskim zakresem, gdzie obowiązuje dokładność, to należy uwzględnić dodatkowe współczynniki korekcyjne zwiększające błąd pomiaru. Teraz, jakie multimetry będę używać? Dwie grupy. Dwa multimetry, nazwijmy to budżetowe, cena do 200-250 zł. Dwa multimetry, nazwijmy je profesjonalne, w cenie powyżej 1000 zł. W tej pierwszej grupie przebadam Unitę 890C oraz Kaiwitz HT118E. Zakres temperatury pracy, na przykład dla tego UT, wynosi od 0 do 40 stopni, natomiast dokładność podana w specyfikacji obowiązuje dla zakresu temperatur od 18 do 28 stopni. Jeżeli wykraczamy poza
ten zakres należy uwzględnić dodatkowy współczynnik temperaturowy, który tu jest podany jako 0,1 razy podana dokładność na stopień. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to znaczy, że na stopień. To znaczy, że im dalej jesteśmy od tego zakresu podanego, to trzeba to mnożyć razy więcej. Znaczy, nie wiem, nie bardzo rozumiem. Podpowiedzcie mi proszę w komentarzach, jak rozumieć ten współczynnik 0,1 razy dokładność na stopień. Tak czy inaczej, taki współczynnik zwiększający błąd pomiaru trzeba tu brać pod uwagę. Bardzo podobne parametry są do tego Kajwica. Ja już tutaj nie będę ich czytał, może taką tabelkę Wam po prostu wyświetlę. Druga grupa multimetrów to będzie Brymen BM869S i Sanwa PC7000 i znowu mamy tutaj podany zakres temperatur pracy od 0 do 40 kilku stopni i znowu dokładność określona w zakresie od 18 do 28 stopni. Jeżeli wykraczamy poza ten zakres, trzeba tu uwzględnić dodatkowe współczynniki. To wszystko będzie w tabelce, już nie chcę tego czytać. Zwróćcie uwagę, że zakres pracy jest dosyć ograniczony, szczególnie od dołu. Żaden z tych multimetrów nie powinien pracować w temperaturze poniżej 0 stopni, a ja w tej komorze sprawdzę, co się stanie, jeżeli ta temperatura będzie niższa. Wszystkie te multimetry przebadałem, są recenzje na moim kanale, więc jeżeli chcecie się o nich więcej dowiedzieć, to zachęcam do obejrzenia testu multimetrów. Natomiast teraz dwa słowa na temat metodologii badawczej i tego, jak będę wykonywać pomiary. W jaki sposób będę wykonywać ten eksperyment? Przede wszystkim mam tutaj zasilacz, który będzie dla mnie źródłem napięcia referencyjnego stałego o wartości 5 V. To napięcie za pomocą tych przewodów przez taki przepust jest doprowadzone do wnętrza komory klimatycznej, gdzie znajdują się multimetry, wszystkie ustawione w trybie pomiaru napięcia stałego. Zmieniając temperaturę wewnątrz tej komory, przy założeniu, że to napięcie jest niezmienne, no będę mógł obserwować na wyświetlaczu multimetrów, czy ich wskazania pod wpływem zmian tej temperatury jakoś się zmieniają. Ze wszystkich multimetrów ściągnąłem ich elementy ochronne, te gumy, które chronią je przed upadkiem, skutkami upadku, tak żeby zmniejszyć jakby pojemność cieplną, zmniejszyć ich inercję cieplną, tak żeby po prostu szybciej jakby adaptowały się do ustawionej temperatury. Dodatkowo ściągnąłem tylne klapki zasłaniające baterie i bezpieczniki, tak żeby ta cyrkulacja powietrza wewnątrz multimetrów była lepsza, żeby one po prostu szybko przyjmowały ustawioną temperaturę. Jeżeli chodzi o zmianę temperatury, to planuję zrobić to od -10 stopni do 40 stopni lub 45 z krokiem co 10, co 15 stopni. Zobaczę, jak to będzie wychodzić. Będę dbał również o to, żeby nie było tutaj kondensacji pary wodnej, a więc no, również będzie ograniczona wilgotność wewnątrz tej komory. Dla każdego punktu pomiarowego, dla każdej temperatury, po ustaleniu się tej temperatury wewnątrz komory, będę odczekiwać 15, 20, 25 minut, żeby multimetry przyjęły tą ustawioną przeze mnie temperaturę otoczenia. No, tak jak wspomniałem, to jest związane z pewną inercją, więc żeby te pomiary były wiarygodne, no to te multimetry muszą zaadaptować się przez te kilkanaście, kilkadziesiąt minut do ustawionej temperatury. No i będę notować ich wskazania i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ponieważ są to pomiary długotrwałe i mało spektakularne, więc nie będę Was tutaj zanudzać, pokazywać, jak to dokładnie robię. Ten czas wykorzystam na to, żeby powiedzieć Wam dwa słowa o wpływie temperatury na działanie przyrządów pomiarowych, troszkę od strony teoretycznej. Również dwa słowa na temat ciekawych czujników temperatury. Zmiany temperatury są jednym z głównych czynników zmieniających punkty pracy sensorów, półprzewodnikowych elementów dyskretnych i całych układów scalonych. Jakkolwiek można te efekty na wiele sposobów kompensować, czyli redukować, to nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach zmiany temperatury należy traktować jako efekt zakłócający i trzeba go uwzględniać w końcowym wyniku. Jak już wspomniałem, w specyfikacji dobrych multimetrów są podane współczynniki liczbowe określające wpływ temperatury na wynik pomiaru. To samo tyczy się czujników, np. wielkości nieelektrycznych. W ich specyfikacji odnajdziemy informacje o zakresie temperatury, dla której obowiązuje podana dokładność oraz jakie dodatkowe współczynniki korekcyjne należy wziąć pod uwagę, jeżeli temperatura wykracza poza warunki odniesienia. Dobrym przykładem jest grupa czujników rezystancyjnych, potencjometrycznych czujników położenia kątowego, liniowego, tensometrów czy po prostu rezystorów stosowanych w układach pomiarowych. Poza ich wrażliwością na zmianę wielkości mierzonej występuje również wrażliwość na zmiany temperatury. Producenci podają tę wrażliwość w specyfikacji, określając, o ile zmieni się wynik pomiaru, jeżeli temperatura czujnika ulegnie zmianie o x stopni. Na temat tensometrów zrobiłem osobny film. Odsyłam Was do niego, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć. Natomiast pokazałem tam, że względne zmiany rezystancji powodowane odkształceniem elementu, na którym te tensometry są naklejone, są bardzo małe. To są jakieś ułamki procenta rezystancji nominalnej. W związku z tym wpływ temperatury na taki czujnik w stosunku do tych małych zmian pomiarowych, nazwijmy to, może być bardzo istotny, bardzo duży. Może zupełnie wypaczać wynik pomiaru. Dlatego w przypadku tensometrów stosuje się często układy mostkowe o co najmniej 2 lub nawet 4 tensometrach, dlatego że to zapewnia jakby pełną kompensację tych efektów temperaturowych na wynik pomiarowy. Ja wielokrotnie takie zjawiska obserwowałem, na przykład w czujnikach nacisku osi pojazdów samochodowych. Są takie czujniki tensometryczne służące do ważenia pojazdów i w przypadku czujników, które w swojej konstrukcji miały tylko jeden tensometr, były to sensory bardzo wrażliwe temperaturowo. Wyznaczałem takie charakterystyki, gdzie okazywało się, że przy zmianie temperatury od -10, nie wiem, do 50 stopni wynik pomiaru zmieniał się o kilka nawet procent, a więc stosunkowo dużo. Również układy scalone, półprzewodnikowe podlegają wpływom temperatury. Przecież prąd diody w kierunku zaporowym może się zmieniać niemal dwukrotnie na każde 10 stopni Celsjusza. Podobne efekty dotyczą tranzystorów. Co ciekawe, gwałtowne zmiany temperatury układów scalonych wpływają negatywnie na ich czas życia. Nie wchodząc w szczegóły, tzw. krzywa przeżycia skraca się drastycznie, jeżeli układ był poddany intensywnym zmianom temperatury. Pomiary, jak widzieliście, wciąż trwają. W związku z tym dwa słowa na temat wrażliwości zwykłych rezystorów. Takich rezystorów, jakie kupujemy do budowy układów, czy to przewlekanych, czy do montażu powierzchniowego. Dwa słowa na temat ich wrażliwości temperaturowej. I ja sobie tutaj wybrałem 3 rodzaje rezystorów, że tak powiem pierwsze, lepsze z brzegu i mam tutaj ich karty katalogowe i popatrzmy, dla rezystorów węglowych producent podaje tą wrażliwość temperaturową, to zależy od wartości, od zakresu wartości rezystancji, ale to jest na poziomie kilkuset do ponad 1000 ppm na stopień, parts per million, czyli milionowych części. To jest kilkaset do, tak jak mówię, ponad 1000
ppm na stopień dla rezystorów węglowych. Dla rezystorów metalowych, jeżeli sobie popatrzymy, wygląda to dosyć podobnie. Też jest to kilkaset ppm na stopień. To są takie rezystory najtańsze, najbardziej powszechne, które można kupić za kilkadziesiąt groszy o tolerancji, powiedzmy, standardowo plus minus 5%. Ale ja ostatnio kupiłem bardzo precyzyjne, nazwijmy to, rezystory. W zasadzie można powiedzieć, że no prawie rezystory takie wzorcowe. Potrzebowałem takie do budowy układów mostkowych i były to rezystory foliowe. No, koszt takiego rezystora jednego to było ponad 100 zł, ale mają one bardzo wysoką klasę dokładności i ich wrażliwość temperaturowa jest tutaj określona jako ułamek ppm na stopień, 0,05 ppm na stopień. Dla szerszego zakresu temperatur 0,2 ppm na stopień, a więc bardzo stabilne temperaturowo, no niestety tym samym dużo bardziej drogie. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja w czujnikach temperatury. Tam wpływ tej wielkości na parametry czujnika jest wręcz pożądany. W tej grupie mamy czujniki generacyjne, czyli tzw. termopary oraz parametryczne czujniki metalowe, np. PT100, czy też półprzewodnikowe termistory. Czujniki metalowe, jakkolwiek dokładne, mają stosunkowo małą wrażliwość na zmiany temperatury. Cechuje je jednak bardzo dobra powtarzalność charakterystyki termometrycznej, dzięki czemu charakteryzują się dobrą dokładnością. Termistory z kolei, czyli czujniki półprzewodnikowe, mają dużo większą wrażliwość temperaturową, ale okupione jest to nieliniową charakterystyką przetwarzania i ograniczonym zakresem pomiaru temperatury oraz ograniczoną dokładnością. Dobrze, pomiary skończone, charakterystyki narysowane i już Wam mówię, jakie są wyniki. Jednak dwa słowa wstępu. Ja tutaj nie badam jakby absolutnej czy bezwzględnej dokładności tych multimetrów względem napięcia referencyjnego. Tym zajmowałem się w wielkich testach multimetrów, gdzie szacowałem ich dokładność względem referencji. Tutaj badam tylko ich wrażliwość na zmiany temperatury, czyli będę patrzeć, o ile zmieniają się wyniki w tym zakresie od minus 10 do 45 stopni, ale nic nie będę mówił o dokładności takiej, nazwijmy to, bezwzględnej, żeby była jasność. Ponieważ dokładność tych multimetrów czy warunki referencyjne, jak mówiłem wcześniej, są określone dla zakresu od 18 do 28 stopni, no to przyjąłem, że dla mnie tą temperaturą referencyjną będzie 20 stopni Celsjusza i będę patrzeć, jak zmieniają się wyniki właśnie wokół tych 20 stopni. A więc wyznaczę takie charakterystyki zależności błędu względnego od temperatury, przyjmując, że dla 20 stopni jest to ta referencja, a więc ten błąd względny równy 0. No i popatrzmy po kolei dla wszystkich multimetrów, jak to wygląda. Pierwszy multimetr UNI-T. Popatrzcie, zakres zmian błędu względnego jest od 1/10, tutaj dla wyższych temperatur dąży do 0, dla 45 stopni prawie wynosi 0,05. A więc widzimy, że ta zależność od zmian temperatury jest i w skrajnym przypadku dla minus 10 stopni osiąga 0,1%. O tyle się wynik zmienia. Jeżeli popatrzymy teraz na multimetr Kaiwitz, to tutaj jest dużo gorzej. Popatrzcie, zmiana tej dokładności układa się mniej więcej wzdłuż linii prostej i względem tych 20 stopni, które uznaję za referencję, to jest w zakresie od minus 1,1% dla minus 10 stopni do prawie 0,2% dla 45 stopni. Zdecydowanie więcej niż dla UNI-T. A teraz popatrzmy, jak wygląda sytuacja dla Brymena
i dla Sanwy. Jeżeli narysuję te charakterystyki, to popatrzcie, ta zmienność tutaj jest dużo mniejsza. Te charakterystyki obydwie są bardzo zbliżone do siebie, są bardzo płaskie i w żadnym przypadku nie przekraczają 0,03%, tak można powiedzieć. A więc wygląda na to, że te multimetry, Brymen i Sanwa, są tutaj dużo mniej wrażliwe na zmiany temperatury niż Unite i ten Kajwitz. Można jeszcze tą charakterystykę narysować sobie w taki sposób, żeby wyrysować wartości bezwzględne, co teraz Wam pokażę. To jest dokładnie ta sama charakterystyka, ale jest wzięty moduł z tych błędów. No i widać wyraźnie znowu, że Brymen, Sanwa są tutaj bardzo nisko. Nie przekraczamy, tak jak mówiłem, 0,03%. Natomiast ten Kajwitz sięga tutaj niemal 0,2%. To były charakterystyki, gdzie przyjąłem, że tą referencją dla mnie jest te 20 stopni, o których mówi producent. Ale można to jeszcze narysować sobie nieco inaczej, żeby lepiej zobrazować zakres zmian wyników pomiarowych i po prostu jakby licząc błąd względny, normuję to do wartości błędu dla minus 10 stopni, a więc można to sobie tak wyobrazić, że teraz przyjmujemy, że w minus 10 jest zerowy błąd i patrzymy, co się dzieje, jak zwiększamy temperaturę. No i popatrzcie, dla tej temperatury referencyjnej minus 10 stopni widać wyraźnie jakby zakres zmian tych błędów. Dla Kajwitza mamy tutaj do niemal 0,3, tak? Później Unite sięga wartości minus 0,1. No i znowu Brymen, Sanwa bardzo płasko tutaj wokół zera. Jeżeli narysuję znowu moduły dla tej charakterystyki, no to pozbędziemy się wartości ujemnych błędów i wygląda to w ten sposób jak na wykresie. A więc jakie wnioski płyną z tego eksperymentu? Po pierwsze, rzeczywiście wyniki pomiarowe z multimetrów są wrażliwe, czy inaczej, multimetry są wrażliwe na zmiany temperatury i te zmiany są mierzalne, pomimo że te różnice są małe, powiedzmy sobie szczerze, 0,1, 0,3%, czyli poniżej procenta. No ale jeżeli mówimy o multimetrach, których deklarowana dokładność jest na przykład 0,5%, no to już jest istotne zjawisko, szczególnie w przypadku tego Kajwitza, prawda? Bo to znacznie przekracza jakby specyfikację. Po drugie widzimy, że te multimetry tańsze rzeczywiście zachowują się tutaj dużo gorzej, natomiast Brymen i Sanwa rzeczywiście temperaturowo są dosyć dobrze stabilne. Słuchajcie, takie wnioski. Eksperyment długotrwały, ale myślę, że ciekawy. Teraz już wiecie, czego można się spodziewać pracując z multimetrem na zewnątrz. W ekstremalnych temperaturach należy się spodziewać dla tych gorszych, szczególnie multimetrów, zmiany wyniku na poziomie 0,3–0,2%. Mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne. Mam, słuchajcie, już nowe multimetry. Dostałem multimetry od firmy Sonel, o które zresztą często pytaliście w komentarzach. Mam takie multimetry polskiego producenta i już niebawem zajmę się ich badaniem. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.